Dzień dobry, witamy. W dzisiejszym odcinku liczba przestępstw w zakresie zamówień publicznych w dziedzinie obronności wzrosła w ciągu roku o prawie 1/3. Czy to ostatnia prosta Władimira Putina? Linie lotnicze skarżą się na pogarszanie się stanu swojej floty i zwróciły się o pomoc do państwa. Nowe priorytety Ministerstwa Obrony. Rosja rekrutuje szpiegów i sabotażystów w Europie za pośrednictwem posłańców. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski, Mateusz Lech. Jak codziennie witamy w codziennym ekonomicznym przeglądzie poświęconym Rosji. Dzisiaj dużo tematów, dużo ciekawych rzeczy. Wieczorem, słuchajcie, Marek, my dzisiaj będziemy dużo mówić o Ministerstwie Obrony i zarówno rano, jak i po południu. Po południu o czystkach, audytach, korupcji, raczej co próbuje się teraz zrobić, bo jakbyśmy chcieli opowiadać o korupcji w Rosji, to by trzeba jakąś książkę napisać i czasu zabrakło. Albo bibliotekę. Nawet bibliotekę zrobić. Ale sobie powiemy, co reżim chce zrobić, natomiast duże podziękowania, że nam pomagacie rosnąć, że pojawiają się nowi patroni. Słuchajcie, dzięki patronom takie programy jak Codzienny Ekonomiczny Przegląd ma możliwość ukazywania się. Tutaj mamy ostatnich 3 patronów: Przemysław Misztal, Elżbieta Grabińska, Kamil Kamilos i jeszcze dotarł, widzę, że dzisiaj jako wspierający tutaj mamy Oltera Patryka, a więc duże podziękowania i możemy oddać głos Mateuszowi, żeby coś powiedział. Tak, dzisiaj Marek, to ważne. Wczoraj Marek, ale Kozubel, więc czy ukraińska gospodarka wytrzyma? CEP w stylu, jeżeli ktoś nie widział naszych CEP-ów, czyli 5-6 tematów. Omawiamy sobie je, bardzo aktualne, bardzo na czasie, dużo liczb i spojrzenie. Kilku Ukraińców się wypowiedziało, że bardzo takie rzeczowe i realne, że tak, nie ma słodzenia. Jest takie, Marek się bardzo postarał, więc zapraszamy. Jutro mamy z kolei dla widzów Q&A o 17:00, ale nie tylko, bo spróbujemy jakiś temat przewodni na komentarz dnia zrobić z tego, co będzie aktualne jutro. Na razie nie robimy okładki, bo nie wiemy, co będzie się działo jutro. Plus odpowiedzi na wasze pytania, plus podsumowanie miesiąca tego, co się na Kremlince wydarzyło. Wydarzyło się, jak wiecie, dużo, a jeszcze się wydarzy, więc jutro chyba też oficjalnie zapowiemy, co się wydarzy pojutrze. Tak. No. Tak. No. Więc... Ja mogę przejść do paska. Dobrze. Tak. Dzieje się. Dzisiaj się dzieje. Urals, słuchajcie, średnia cena za Uralsa 6 z przodu, a więc mamy zasadniczą zmianę. No winna jest oczywiście sytuacja na świecie, no i że nie ma w tym momencie, jakby to dziwnie brzmiało, większej eskalacji na Bliskim Wschodzie, a tak jak mówiłem, te zapowiedzi i zarówno Iraku, no i jak również odczyt tej gospodarki na ten moment, no wskazuje, że może być nawet zmiana taka spadkowa, jeżeli chodzi o te główne rynki. Zobaczymy też, co się wydarzy, jeżeli chodzi o wizytę Putina w Chinach. To już też zapowiadamy bardzo ciekawy chiński CEP w niedzielę, bo będziemy w sumie po wizycie, która właśnie zaczyna się odbywać w Chinach, wizyta 2-dniowa. My będziemy ją oczywiście dosyć dokładnie omawiać, natomiast najdokładniej w tym chińskim CEP-ie. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no to na walutach nie mamy jakichś wielkich zmian. Jeżeli chodzi o gaz, no to też w sumie cały czas poniżej 30. Ta ropa może trochę niepokoić, jeżeli by się okazało, że, Rosjan, jeżeli by się okazało, że ten trend przybrałby kierunek spadkowy, tak? No bo w tym momencie mamy raczej taki boczny jeszcze, chociaż
w porównaniu tak z początkiem roku, no widzimy tutaj spadek. Widzimy tutaj spadek i to pewnie zobaczymy za 2 miesiące, jeżeli chodzi o wpływy budżetowe, bo pamiętajmy, że te wpływy budżetowe w dużej mierze są uzależnione od cen ropy. A my sobie teraz przechodzimy na początek do krótkich informacji, bo trochę mieliśmy pożarów i eksplozji w nocy, jak to ostatnio zwykle bywa. Natomiast zaczynamy od informacji ekonomicznej o odpływie tak naprawdę rosyjskiego kapitału. My o tym mówiliśmy, mamy kolejne jak gdyby dane. Według wyniku pierwszego kwartału wolumen transakcji zakupu aktywów za granicą należących do rosyjskich firm lub obywateli wzrósł 7-krotnie, słuchajcie, ponad $1 miliard, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał. To dużo. Wzrost o miliard, no to dużo to jest. Paryż natomiast dostarczy Kijowowi nową partię rakiet ziemia-powietrze Aster, tak podało Reuters, powołując się na francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych. Ja szczerze mówiąc ten Aster to słyszę pierwszy raz. Nie mam pojęcia, co to jest. Dobrze, to piszcie, co to jest, natomiast wczoraj była wizyta sekretarza stanu niezapowiedziana Antony Blinkena. Znaczy ona chyba była zapowiedziana, no ale publicznie nie była zapowiedziana. I Antony... Myślisz, że tak wszedł, a tam co ty tu robisz tak przy obiedzie? Tak, pomiędzy zupą a drugim daniem. Tak. Antony Blinken powiedział, że administracja amerykańska zamierza wykorzystać uprawnienia otrzymane od Kongresu do konfiskaty rosyjskiego majątku. No, dosyć takie stanowcze stwierdzenie. I to było przed tym, jak zaczął grać w tym pubie na gitarze i śpiewać, więc chyba można uznać to za oficjalne. Zachód rozumie, że nie może tracić czasu na Ukrainie w nadchodzących dniach i dostarczy na pole bitwy znacznie większą pomoc wojskową niż obecnie. To również zapowiedział Antony Blinken. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Tu mamy od Adama wytłumaczenie, to jest takie coś, co jak widzi to Rusek z bliska, to po chwili znika wraz z kolegami, to może być akurat dosyć dobry opis. Tak, no logicznie. Gwiazda śmierci, rozumiem. Tak. Zachód też rozumie, że nie może tracić czasu na Ukrainie i w nadchodzących dniach dostarczy na pole bitwy znacznie większą pomoc wojskową niż obecnie. Tak, to przeczytałem. Tak też powiedział, natomiast rankiem 15 maja 2 drony zaatakowały skład paliw w obwodzie proletarskim obwodu rostowskiego, tak powiedział gubernator Wasili Gołubiew. Wiadomo, czy trafiły? Żadnych strat. Czyli trafiły, wszystko, ale czyli wszystko spłonęło. Nic nie spłonęło, podobno nie było pożaru. Nastąpiły według niego 2 eksplozje, ale nie spowodowały pożaru, nie było żadnych obrażeń, żadnych strat. Nie sprecyzował, o jakim zakładzie paliwowym mowa, no ale tam akurat jest jeden. W nocy 15 maja Ukraina też przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Krym. Głównym celem było lotnisko wojskowe Belbek pod Sewastopolem, na którym stacjonuje 38 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Armii Obrony Powietrznej Gwardii Rosyjskiej. Do eksplozji doszło na terenie obiektu około 2 w nocy. Podobno rakiet było 20, tak ukraińska strona twierdzi, a miejscowi mieszkańcy, to widziałem, twierdzą, że po uderzeniach na lotnisku wybuchły 3 pożary, tak podają miejscowe media, jak i również kanał Astra rosyjski. Tu mówi się o takich 3 dużych pożarach, został uszkodzony na pewno pas startowy, to wiemy. Mieszkańcy też wspominali o tym, że po tych głównych eksplozjach słychać było długi czas jakieś takie mniejsze eksplozje, jakby jakaś amunicja tam być może znowuż była składowana na płycie czy gdzieś. Wczoraj mówiliśmy o tym, że zaatakowali Ukraińcy te radary. Nie? Tak, też na Krymie. Gdzie indziej. To może radary i później lotnisko. Tak, jest to bardzo, może być bardzo powiązane, natomiast no nie mamy pełnych danych, no strona ukraińska się nie pochwaliła
do końca, wiemy tylko, że coś znaczy od drugiej chyba przez godzinę coś cały czas wybuchało. Do Waszyngtonu chyba dotarły te filmiki z protestów w Gruzji. Dotarły. Wypowiedzieli się, że mogą nałożyć sankcje na władze Gruzji i dokonać przeglądu programów pomocowych, jeśli ustawa o zagranicznych agentach zostanie przyjęta w obecnym brzmieniu. Tak powiedział zastępca sekretarza USA do spraw europejskich i euroazjatyckich James O'Brien. Ja tu się tak trochę zastanawiam, bo te sankcje to przecież uderzą w tych, którzy protestowali koniec końców, a nie rząd. Rząd się wyżywi. Wiesz co, one będą akurat prawdopodobnie imienne w stosunku do konkretnych to lepiej. To lepiej. Tak, na pewno i będą właśnie takie, no nie za silne, tak? Moim zdaniem nie będą jakieś silnie gospodarcze. No natomiast Gruzja na rozdrożu, tak? Widzieliśmy te protesty, na razie jeszcze to nie ma, powiedzmy, jakichś ofiar, rannych, tak? Natomiast te protesty się nasilają, Gruzja zmierza w ramiona Rosji, co jest oczywiście też takim ostrzeżeniem, tak? No bo widzimy, że Gruzja, społeczeństwo wydaje się, że w wielu aspektach jest antyrosyjskie, natomiast główna partia rządząca jest, można powiedzieć, mocno prorosyjska, więc wybrali sobie taką partię, a więc tak trochę też mają, ale to się może zmienić na fali tych protestów. Nie wiemy. Tylko, że wiesz, wybory coraz częściej są mocno... Zależy, kto ile zapłaci na kampanię, co obieca. Zależy, kto będzie też... Tak, kto będzie też sprawdzał. Tu pokazałeś nasz wczorajszy... Przedwczorajszy, bo chciałem przejść do wiadomości, którą będę opowiadał. Dla wszystkich, którzy nie oglądali tego materiału, myślę, że może być to zachęta, co powiem w następnej wiadomości, ze względu na to, że w sumie omawialiśmy taki scenariusz. Tak, znaczy te wszystkie dzisiaj wiadomości, w poniedziałek omawialiśmy scenariusze, które mogą się wydarzyć. No i nieskromnie powiemy, że lecą punkt po punkcie, tak jakby ktoś tam oglądał i sobie miał checklistę i mówi, dobra, to już zrobiliśmy, tak. A to w czwartek ogłosimy, okej, no dobra, to mamy plan wykonany. Tak, liczba przestępstw w zakresie zamówień publicznych w dziedzinie obronności wzrosła w ciągu roku o prawie 1/3. No i nikt nic nie widział przez tyle lat i nagle zaczęła się informacyjna ofensywa. 12 lat Szojgu, tak? I tam i cisza. Kamraci jego i nic, nie było. Strielko wpisał, Prigorzyn, nic, to nieprawda. No a teraz się okazuje, że prawda. Jak wynika z raportu wywiadu finansowego Rosinformonitoring, w ubiegłym roku w Rosji wszczęto 180 spraw karnych w związku z przestępstwami popełnionymi w obszarze zamówień publicznych w dziedzinie obronności, czyli o prawie 1/3, czyli 31% więcej niż w 2022 roku. Jak dobrze wiecie, raportujemy te informacje na YouTubie prawie rok, ale wcześniej jeszcze trochę na Twitterze. Za dużo takich informacji z Rosinformonitoringu nie było, a tu nagle mamy już porównanie do zeszłego roku. Mówiłem, że będzie wysyp artykułów na temat korupcji, tak? KP dało sygnał, Komsomolska. Tak. Wcześniej było po cichu, teraz już mamy oficjalnie. Również w 2023 roku Rosinformonitoring przesłał do organów ścigania i nadzoru ponad 2000 materiałów dotyczących możliwych naruszeń w zakresie nakazów obronności państwa. Tu mamy wzrost bagatela o 400% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Informacja ta stała się powodem, dla którego prokuratorzy sprawdzili legalność transakcji finansowych na łączną kwotę ponad 60 miliardów rubli, czyli wielkie audyty, wielkie kontrole. Dzięki materiałom dowodowym sądy aresztowały różne aktywa o wartości niemal 9 miliardów rubli, czyli skontrolowali 60, skonfiskowali 9 oraz fundusze na 34 miliardy, kurde, co ponad połowę, jakieś aresztowania i te, nieźle. Nałożono kary pieniężne w wysokości 1,4 miliarda rubli
W wyniku śledztw rozwiązano kontrakty w ramach zamówień obronnych państwa na kwotę 6 miliardów rubli, czyli ponad 600% więcej niż w 2022 roku. I to jest, Paweł, clue chyba tego artykułu, no bo te kontrakty są potrzebne na froncie. One teraz będą rozwiązywane, na nowo zawiązywane, szukanie wykonawców, no to się przeciąga w czasie. Ponadto do Rosinform Monitoring wpłynęło ponad 3,5 tysiąca zgłoszeń korupcji w rozporządzeniu państwa w stosunku do około 30 tysięcy osób, z czego ponad 30% dotyczyło kradzieży z budżetu. Słuchajcie, jest polowanie na 30 tysięcy osób. To bardzo ciekawe. Dopiero się zaczyna. Tak, to jest pierwsza faza. Pretesty, można powiedzieć. Tak, a ci będą sypać dalej. Pod koniec ubiegłego roku szef Rosinform Monitoring Yuri Chikhamchin na spotkaniu z prezydentem Władimirem Putinem powiedział, że pieniądze z budżetu, które w rekordowych ilościach napływają do rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego w celu zwiększenia produkcji broni, zaczęły gdzieś wyparowywać. No i mamy dokładnie to, co zapowiadaliśmy. Ja nie wyobrażam sobie tego, jaki tam teraz musi być chaos w tych wszystkich sektorach, w tych wszystkich fabrykach. Powiemy, bo ja powiem, jak to tam zaczyna wyglądać. Okej. I powiemy po południu o tym paleniu po nocach, tak. Dobrze, to teraz przejdźmy do kubeczka, bo ja tak połączyłem zaraz po shortach i nie zdążyłem. To teraz poproszę ciebie o pierwszy człon hasła. Kremlinka. Dobrze, zapisuję sobie i przekazuję tobie głos. A my przejdziemy do informacji tytułowej. Zanim przejdziemy jeszcze do Ministerstwa Obrony, bo o tym też będzie, to powiemy sobie na temat zmian w kierownictwie administracji prezydenta i czy to być może już ostatnia prosta Władimira Putina, bo okazuje się, że mamy dwie bardzo ważne nominacje i to nie są nominacje na ministrów, tylko nominacje na asystentów. Wydawałoby się, że tam asystent to tam ma kawę zaparzyć, natomiast w takim reżimie jak reżim Putina stanowisko asystenta jest stanowiskiem kluczowym i często o wiele ważniejszym niż stanowisko w rosyjskim rządzie. Władimir Putin dokonał zmian w kierownictwie administracji prezydenta. Asystentem prezydenta został Nikołaj Patruszew, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa. Asystentem również został gubernator obwodu tulskiego Aleksiej Diumin. Przypomnijmy, jeżeli ktoś nie kojarzy senior Patruszewa, to Nikołaj Patruszew, seniora Patruszewa, to Nikołaj Patruszew ma 72 lata. Od 2008 roku był sekretarzem, był już sekretarzem Rady Bezpieczeństwa dosyć długo, a od 1999 do 2008 był dyrektorem rosyjskiego FSB. Natomiast niektórzy złośliwi mówią, że nie przestał. Aleksiej Diumin od 2016 roku gubernator obwodu tulskiego, wcześniej pracował w Dyrekcji Służby Bezpieczeństwa Prezydenta, dowodził utworzonymi w 2009 roku siłami operacyjnymi Sił Zbrojnych Rosji oraz pełnił funkcję zastępcy szefa Głównego Zarządu Sztabu Generalnego. Ja może tylko dodam tu, odsyłamy do filmu z Maćkiem Korowajem. Tak, on tam opisał dokładnie jego biografię i jak on jest ważny dla Putina. I to jest bardzo ważna postać, więc tu, jeżeli chcecie wiedzieć, kto teraz jest prawą i lewą ręką kto rządzi Putina, w Rosji, sobie ta trójka, nie? No to obejrzcie tam ten film. Tam no jest i tu możemy dyskutować właśnie na temat, ale to za moment może. Co z pozostałymi osobami? No pozostałe osoby, które zostają, czyli Anton Wajno zachowuje stanowisko szefa administracji, Aleksiej Gromow i Siergiej Kirijenko utrzymują swoje stanowiska pierwszych zastępców, a Dmitrij Pieskow, tak się jak należało spodziewać, został ponownie mianowany sekretarzem prasowym. Oreszkin oczywiście też zostaje, natomiast chyba zmienił z asystenta na zastępca szefa administracji. Jeżeli chodzi o Diumina,
to oficjalnie Dumin będzie nowym asystentem prezydenta i będzie nadzorował sprawy przemysłu obronnego, zajmował się Radą Państwa, co ciekawe, czyli będzie Rada Państwa prawdopodobnie mu podlegać, jak to w Rosji. I tu taka ciekawostka, ma też nadzorować sport. Tak, nie wiem po co ten sport, ale tak doklejone, podano. Natomiast bardziej zagadkowo brzmi rola z samego Patruszewa. Oficjalnie Nikołaj Patruszew będzie zajmował się sprawami stoczniowymi. Ale tutaj światło na prawdziwe sprawy, którymi panowie będą się zajmować, szczególnie Patruszew, daje sam Pieskow, który zauważa, że funkcje doradców prezydenta są znacznie szersze niż lista spraw, które nadzorują. No jeszcze będzie musiał Putina nadzorować. Stocznie i Putina. To czekaj, to widzę, że już spoilerujesz. Czekają nas niewątpliwie duże zmiany w funkcjonowaniu reżimu Putina. I tutaj ja się nie zgadzam z tymi analitykami, którzy twierdzą, że to jest jakieś... Znaczy oni w zupełnie złym kierunku idą, ponieważ panowie będą, być może, zobaczymy właśnie, czy panowie będą razem mieszkać i podejmować decyzje w bunkrze razem z wodzem. Czas pokaże, ale analogie historyczne cisną tutaj się na usta. Na pewno dla obu nowych doradców to nie tyle awans, ale olbrzymia i prawie nieograniczona władza. No bo tutaj będą wydawać tak naprawdę rozkazy, jeżeli chodzi o rosyjski rząd, no wszystko, tak? Nieoczywista rola Patruszewa jest oczywista, szczególnie jeśli spojrzy się na awans Delfina i juniora Patruszewa. Należy bowiem dopilnować, aby na ostatniej prostej wszystko wyszło i poszło dobrze. Należy też kontrolować Diumina, a Diumin Biełusowa, bo zwróćcie uwagę, że Diumin będzie nadzorował sprawy przemysłu obronnego, które realizuje Biełousów, tak? I zapomniałem dodać, że należy kontrolować samego Putina, żeby Putin był Putinem, a zmiany podążały w wyznaczonym kierunku. No i tutaj więcej powiemy w wieczornym programie, natomiast panowie dosyć blisko Putina, podejmujący najważniejsze decyzje. No i tutaj też będziemy mówili o oligarchach, bo jest to zapowiedź, no można powiedzieć, dużych zmian. Jeżeli oczywiście wyjdą, panowie dożyją, nie będzie jakiegoś przewrotu i tak dalej, no to będę o tym mówił jeszcze w punkcie 4. Oczekujcie zmian, jeżeli chodzi o rosyjski reżim. Tak, tworzy się troszeczkę, wiesz co, taki trójgłowy smok. Bo to będzie taka, no ale możemy podejrzewać, że to będzie taka władza podzielona na te trzy osoby ściśle współpracujące. Tak, i jeszcze oni będą siebie kontrolować, to też jest takie typowo rosyjskie, bo Patruszew Diumina, Diumin Biełoussowa, Patruszew Putina, no i tak dalej. Tak? No tutaj też możemy dyskutować, kto będzie rządził, bo w którymś momencie może być tak, że no te decyzje, no ty nie wiesz, tak, szczególnie jeżeli to są najbliżsi współpracownicy, nie? Ja to nie wiem i jak ktoś mnie będzie przesłuchiwał, to tak będę mówił, że ja nie wiem. No, dobrze. Przejdźmy dalej, jeszcze wrócimy do tego tematu. Tak, Gumisiek mówi, żebym przypomniał o łapkach. Tak, słuchajcie, ważne są łapki, komentarze pod filmem, dzięki temu film udostępniany jest przez algorytm dalej, co powoduje, że my dostajemy nowych subskrybentów, no i możemy zarabiać na tym, mówiąc w skrócie, więc jeżeli możecie, zostawiajcie łapki pod filmami, zostawcie jakiś komentarz, pozytywny, negatywny, to w sumie jest bez znaczenia, ale bądźcie aktywni, będziemy wam za to bardzo wdzięczni. A ja przechodzę do następnego materiału. Materiał taki dosyć tendencyjny. Linie lotnicze skarżą się na pogarszanie się stanu własnej floty i zwróciły się o pomoc. I do kogo one się tam nie zwróciły? Rosyjskie linie lotnicze mają coraz większe trudności z utrzymaniem zdatności do lotu swoich istniejących samolotów ze względu na sankcje i starzejącą się flotę. Linie lotnicze nie mogą samodzielnie kupować i importować żadnego samolotu.
Jednocześnie wykorzystanie floty osiągnęło już maksymalny poziom, tak sami podają, a na rozwój krajowy trzeba jeszcze będzie poczekać i to najprawdopodobniej zbyt długo. W tym miejscu podano, że do 2026 roku, ale uznałem, że to jest cięty żart redaktora i to usunąłem. Linie lotnicze wzywają władze do zwrócenia uwagi na problem z udzielaniem pomocy w rozwiązaniach problemów. Brakuje nam tylko chyba takiego, wiecie, filmu, na którym piloci i stewardesy na tle samolotu na pasie startowym nagrywają wideo do Putina, żeby pomógł. Tu mamy cytat: wszystkie linie lotnicze jako prywatne firmy starają się znaleźć używane samoloty na rynku zewnętrznym, ale jak dotąd nie słyszałem o pozytywnych przykładach. Bardzo proszę o pomoc regulatora, zarówno Ministerstwo Transportu, jak i rząd, aby także na tym obszarze skupiono się i włożono więcej pracy w tym zakresie, powiedział menadżer naczelny jednej z linii lotniczych. Zaproponowano m.in. import używanych samolotów do Rosji, wzorując się na Iranie, przynajmniej do czasu, dopóki nie mają własnych, tak dorzucono. Oczywiście tych własnych to troszeczkę potrwa. Jego zdaniem tylko ten jeden sposób jest realny, aby utrzymać i przyspieszyć popyt na podróże lotnicze. I tu mam taką informację, o której zapominam często, a ona jest niezwykle ważna. Przed wojną flota rosyjskich firm łącznie liczyła 1031 samolotów. Prawie 2/3 floty składały się z samolotów produkowanych przez Boeinga i Airbusa i to jest ważne, aby zrozumieć niektóre procesy. Jak wielka to jest flota, jak dużo kanibalizacji można zrobić, ale też jakie jest to duże przedsięwzięcie logistyczne, bo słyszymy o tych częściach sprowadzanych przez Afrykę, przez Iran i tak dalej, natomiast żeby trzymać w gotowości 1031 samolotów, no to jakieś niesamowite by były wybryki, żeby to utrzymywać, no i jest ten zasób bardzo duży, aby ewentualnie się posiłkować tymi częściami. No, smutna taka informacja. Na początku myślałem, że linie lotnicze skarżą się na pogarszającą się pogodę. Ale... no tak, no było zimno w maju. Zimno w maju, nie. Tak. Że nie da się latać normalnie, tak. Mhm. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnej informacji. Mówiłem, że wrócimy do Ministerstwa Obrony. No i mamy nowe priorytety. I to jest jeden z ważniejszych punktów dzisiejszego, moim zdaniem, CEPA, jak i w ogóle miesiąca, bo niewiele osób zauważyło, że zmieniły się priorytety ministra obrony. Już się nie mówi o zwycięstwie, nie mówi się o zdobyczach terytorialnych, nie mówi się o walce z NATO, a o czym się mówi. W sumie moglibyśmy widzów odesłać do naszego poniedziałkowego materiału, w którym prognozowaliśmy, jak będzie wyglądać sytuacja, jednak oddajmy głos samemu ministrowi, który swoje exposé wygłosił w dumie. I wygłosił to wbrew analitykom zachodnim oraz rosyjskim. Kandydat na szefa MON Andrzej Białusow powiedział, i tutaj myślę, że warto zapamiętać to zdanie, powiedział to na koniec, natomiast dostał dosyć duże oklaski za to zdanie, no i ono chyba też będzie pokazywać, czym będzie się kierował. A powiedział, że będzie kierował się złotą zasadą. Można popełniać błędy, ale nie można kłamać. Mnie kiedyś kierownik zaraz na pierwszych rozmowach też tak mówił, że możesz się przyznać do błędu, ale nie próbuj ściemniać i tego łatać, bo się robi jeszcze większy syf. No to widać, że oni wchodzą w te takie zarządzanie zachodnie teraz. Tak. Tam jeszcze powinno i kraść. Podczas przemówienia oraz zaraz po, duża część wiceministrów oraz zarząd Ministerstwa Obrony wzięło radę do serca i podało się do dymisji.
No tak. Zdaniem nowego, no i nie będziemy wymieniać, bo to tam dużo i tam są w przypadku niektórych jakieś zarzuty, to by się takie nudne Ja podam, się że podał się do dymisji tylko ten pan, co tak zawsze mówił poważnie, że mapy, trzy lotniskoce strącili, Gwiazdę Śmierci i tak, 1500 pani Abramsów. wiceminister się też podała tak do dymisji, no sporo tego. Zdaniem nowego ministra należy koniecznie zwiększyć efektywność realizacji zamówień obronnych państwa oraz wzmocnić kontrolę nad cenami w tym obszarze. Komisarze! Albowiem, tak. Komisarze! No mówiliśmy audyty, komisarze i tak, jeszcze tak, komisarze tutaj na pewno udają się obecnie do poszczególnych zakładów, no i będą sprawdzać stany magazynowe, sprawdzać Excele, tak, no wielki, tak naprawdę, słuchajcie, no wielki audyt w Rosji się w tym momencie rozpoczął, albowiem Władimir Putin postawił mu zadanie zapewnienia pełnej integracji gospodarki sił zbrojnych z gospodarką kraju, a to oznacza zwiększenie efektywności wydatków wojskowych. No i dalej. Chcę podkreślić, optymalizacja nie oznacza masowej redukcji. Optymalizacja oznacza przede wszystkim zwiększenie efektywności, aby każdy rubel pieniędzy budżetowych, który ostatecznie płacą nasi obywatele, przyniósł maksymalny efekt. Dotyczy to przydziałów, produkcji, dostaw nowego sprzętu wojskowego i broni oraz personelu, wyjaśnił Białousov. Urzędnik, tak jest często nazywany przez rosyjskie nieprzychylne mu media, zauważył, my też tak mówiliśmy, trochę może inaczej niż urzędnik, ale to bardzo pasuje i go dobrze mówiliśmy, że jest. Tak, klasyfikuje. Urzędnik zauważył także, że Putin nawoływał do maksymalnego otwarcia resortu na innowacje. Kwestia ta, zdaniem Białousova, dotyczy nie tylko nowych technologii, ale także pracy, i to ważne też, z personelem, a także wprowadzanie nowych form i metod zarządzania, jak i zmian. No więc owocowe czwartki. Miotła będzie szła w dół, tak? I to mocno. Minister podniósł, znaczy dostał po prostu taką możliwość, że może tam dosyć nisko czyścić z tego, co sam mówi. Tak do samego piekła tą drogę im wyczyści. Minister podniósł, że obecnie występują problemy z terminową wypłatą świadczeń dla personelu wojskowego, jego zakwaterowaniem, no tak delikatnie mówi, oraz dostępnością usług medycznych. No. Należy pamiętać, no i tu podkreślają akurat analitycy, i to jest prawda, że Białousov zawsze opowiadał się za wzmocnieniem roli państwa w gospodarce, nacjonalizacją przedsiębiorstw, tu niektórzy o tym zapominają, on jest akurat zwolennikiem tego, stymulowaniem wzrostu poprzez inwestycje państwowe, szczególnie duże, niskie stopy procentowe, no i ale będzie zwarcie. Oraz Jezu, jaki nam się szykuje czas na Kremlince. Co tam oraz się miękką działo? polityką budżetową i kredytową. Takie podejście stoi w sprzeczności ze stanowiskiem no, tych, których uważamy za te jasne strony tego reżimu, czyli sprawnych dosyć tutaj technokratów, może tak, czyli ministrem finansów Antonem Siuanowem i prezes banku panią Elwirą Nabiuliną. No tutaj, że tak powiem, nigdy nie przepadali za sobą i jeszcze dodatkowo mają odmienne poglądy na gospodarkę. Padło także ważne sformułowanie, które pokazuje, że minister rozumie dobrze powierzone mu zadanie oraz jego charakter. Aby rozwiązać powierzone mi zadanie, mówi, dołożę wszelkich starań, a jeśli to będzie konieczne, nawet życie. Czy odda życie? Wkrótce się przekonamy. Może być. Niesamowite, ja widzę tutaj punkty starcia na tylu różnych frontach, tylu różnych Oligarcha, wiesz, Elwira, Siłanow, jeden obóz i tutaj Patruszew, Białousov, mamy drugi obóz, tak, taki.
takie naturalne starcie. No zobaczymy. Tutaj pan chyba, bo podkreślał to zdrowie, życie, tak jakby mu coś groziło wręcz, no bo pytanie, on nie będzie jeździł tutaj na linię frontu. Tu mówiliśmy, że I może co ciekawe, być... co ważne, nie padło. Nie padło nic na temat specjalnej operacji. Nie padło nic na temat zwycięstwa, nie padło nic na temat zdobyczy, nie padło nic na temat celów wojskowych. Widać, jakie zadanie zostało mu powierzone. Czyścić do gołej ziemi. Słuchajcie, żeby nie było tak kolorowo, to zakończymy może troszeczkę poważniejszym tematem. Pojawiły się artykuły... Jeszcze dwa tematy, bo jeszcze ja mam. No to ja będę kończył swoim, a ty później skończysz swoim. Pojawił się artykuł w The Wall Street Journal. Rosja rekrutuje szpiegów i sabotażystów w Europie za pośrednictwem posłańców. Młodzi Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy trafiają do Europy, stają się czasem łatwym łupem dla rosyjskiego wywiadu. Osoby te, nie mając stałych dochodów, odpowiadają na oferty pracy i ostatecznie stają się wspólnikami w monitorowaniu dostaw zachodniej broni na Ukrainę lub są werbowani do popełniania sabotażu. W ciągu ostatniego roku w Polsce i w Wielkiej Brytanii aresztowano grupy takich osób, które wpadły w siatki rosyjskiego wywiadu, który wznawiał swoją działalność w Europie. Rosja z powodzeniem łączy nagrania wideo uzyskane przy pomocy zwerbowanych ludzi z bardziej zaawansowanymi narzędziami nadzoru, takimi jak na przykład zdjęcia satelitarne, tak tłumaczą zachodni eksperci właśnie na łamach The Wall Street Journal. Dzięki temu możliwe jest śledzenie dostaw sprzętu wojskowego i amunicji z Polski i innych krajów do tajnych magazynów na Ukrainie, które mogą zostać zaatakowane przez drony lub rakiety kierowane. Z tak prostych i pozornie nieporadnych technik absolutnie nie ma powodu kpić. Stanowią część większego zestawu narzędzi do gromadzonych danych wywiadowczych, które pomagają Rosji niszczyć krytyczny sprzęt przy minimalnych kosztach. Na razie nie widać tego, żeby to się działo jakoś masowo, no ale do tego to może doprowadzić. I tu mamy taką historię Maksima, ukraiński uchodźca, 22-letni Maksim Lekha, który stracił i tak już nisko płatną pracę w Polsce na początku 2023 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie na Telegramie zaproponowano mu namalowanie graffiti na płotach w obszarach słabo zaludnionych i pod mostami w cenie $7 za graffiti i zrobienie jego zdjęcia. Co prawda trzeba było napisać stop na to, ale oferujący tę pracę Andrzej, który mówił po rosyjsku i ukraińsku, tłumaczył to koniecznością pokazania, że ludzie są zmęczeni tą wojną i wywołują silny oddźwięk w społeczeństwie. W ciągu kilku dni Maksim też mocował kamery w pobliżu torów kolejowych, którymi dostarczano na Ukrainę zachodni sprzęt wojskowy, a następnie w lesie w pobliżu lotniska pod Rzeszowem, gdzie dostarczono pomoc wojskową ze Stanów Zjednoczonych. Wkrótce zadań było tak dużo, że Andrzej za pomocą kryptowalut przekazał Maksimowi wystarczającą ilość pieniędzy, aby ten mógł sobie kupić Mazdę 6 GG, używaną, no ale jednak auto. W kilka tygodni później, gdy jego grupa rozrosła się do 16 osób, Maksim wraz z innymi został aresztowany przez funkcjonariuszy polskiego kontrwywiadu. Pod koniec ubiegłego roku został skazany na 6 lat więzienia za szpiegostwo. Koordynatorem był Andrzej, który, jak się okazało, pracował dla rosyjskiego wywiadu, który to od 2022 roku werbuje w Europie ludzi takich właśnie jak Maksim.
włóczęgów, ludzi bez stałej pracy i miejsca zamieszkania, gotowych do łatwego zarabiania pieniędzy. Wśród złapanych byli też 20-letni Maksym Siergiejew, który w 2021 roku przyjechał z Moskwy, aby grać w młodzieżowej polskiej drużynie hokeja Zagłębie Sosnowiec. Po rozpoczęciu wojny podpisał nawet list potępiający inwazję, jednak podczas jego zatrzymania w jego telefonie odnaleziono czat grupowy z Andrzejem, a także zdjęcia i filmy przedstawiające 2 stacje kolejowe w Warszawie, miasta we wschodniej części kraju, przejście na granicy Polski i Ukrainy. No i tu w informacji było w tym wywiadzie jeszcze dużo. No ma to miejsce, po prostu ma to miejsce, Rosjanie werbują i niestety dzieją się takie działania infiltracyjne też na terenie naszego kraju. Tutaj chciałbym przeprosić wszystkich właścicieli mast w imieniu Mateusza, nie wie co mówi. Czemu? Sobie odsłuchasz, tak? Okay. Natomiast my nic nie mamy przeciwko Mazdom. I teraz przechodzimy do w sumie ważnej informacji, która pokazuje, jak obecny reżim, jeżeli chodzi o gospodarkę, działa. Okazuje się, że kurczaki znowu podrożały, pomimo solennych zapewnień Patruszew Juniora. No i obowiązujący od początku 2024 roku bezcłowy import kurczaków do Rosji, co prawda spowodował wzrost importu o 16% w pierwszych miesiącach tego roku. Nie przyniósł jednak obiecanego przez władze efektu obniżki cen, tylko podwyżkę, ale po kolei. Czekaj, w marcu ceny... Tomasz jeździ tą Mazdą 6, o co chodzi? W marcu, odsłuchasz sobie, w marcu ceny produktów wzrosły w zależności od gatunku od 31% do 48% rok do roku. Było to spowodowane z jednej strony wzrostem importu tego typu produktów, z drugiej strony spadkiem produkcji krajowej. Jak wynika z raportu Krajowego Związku Hodowców Drobiu, najwięcej importowane jest z Kazachstanu i tutaj mamy wzrost, słuchajcie, dwukrotny. Z krajów spoza WNP w ujęciu fizycznym wolumen importu mrożonych kurczaków odnotowano z Brazylii. Tutaj mamy wzrost o 25%. Ponadto okazuje się, że nawet Chinom obecnie udało się zaimportować do Rosji prawie 7-krotnie więcej kurczaków, czyli wcześniej było do Chin, teraz jest z Chin. Ciekawe, czy to te same. Ciekawe, czy z Brazylii są jakieś latynoskie kurczaki. Tak? No nie wiem. Nie wiem. Nie jadłem nigdy z Brazylii chyba kurczaka, więc nie wiem. Monitoring cen prowadzony przez Krajowy Związek Hodowców Drobiu wykazał, że na przykład w marcu 2024 roku w Rosji udko z kurczaka kosztowało 179 rubli za kilogram, czyli 48% więcej rok do roku. Tusza broilerów 164 ruble, wzrost 33%. Potem mamy poszczególne gatunki, tutaj nie będę wymieniał wszystkich części tego kurczaka, bo są wymienione, ale są, słuchajcie, wzrosty. Ale to są, słuchajcie, ceny nieoficjalne, znaczy bez certyfikacji reżimu, albowiem według Ministerstwa Rolnictwa, według obecnego stanu wiedzy, ceny sprzedaży spadły o 5,6%, co odzwierciedla się także w handlu detalicznym, a więc Związek Hodowli Drobiu się nie zna. No i taka zabawa wchowanego, czy nie wiem jak ją nazwać, trwa w całej rosyjskiej gospodarce. Pomimo wzrostu cen kurczaka, popyt na niego wśród Rosjan wydaje się, że pozostaje stabilny, przynajmniej jeżeli chodzi o 2023 rok. Spośród wszystkich rodzajów mięs spożycie kurczaków w Rosji wynosi 52% w ujęciu pieniężnym i 63% w ujęciu fizycznym. Zobaczymy jednak, jak sytuacja będzie się kształtować w 2024 roku i czy nie trzeba będzie zmienić diety Rosjan, bowiem kandydat białkowy jest i przeszedł nawet pretesty. My już znamy tego kandydata białkowego, a tu miałem wpis, że meksykański kurczak to iguana. Aha.
Rozbawił mnie. Słuchajcie, to jest już koniec. Ja może podam drugi człon hasła. Nie jeździ Mazdą. Może tak. A o co chodziło z tą Mazdą, to wszyscy musimy odtworzyć jeszcze raz ten fragment i obejrzeć, bo chyba nikt nie zaskoczył. A, nikt nie zaskoczył. Okej, no to może dobrze. Tak dużo zostało. Dobrze. Dziękujemy. Do usłyszenia, zobaczenia o godzinie 17. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.